Dzień dobry, rozpoczynam kolejny odcinek. Odcinek, który do końca nie wiem jak będzie wyglądał, więc nazwę go pewnie odcinkiem szarpanym. Teraz sobota, popołudnie, rano mocno padało, teraz dopiero cokolwiek zaczyna słońce wyglądać, ale mimo dużej ilości deszczu, no praktycznie rosy już nie znać, tylko delikatnie. Celowo mówię odcinek szarpany, bo w sumie nie wiem jak to będzie wyglądało. Dziś zostaje do wieczora, a w zasadzie to na noc. Jutro będzie kawałeczek niedzieli. Nie wiem czy coś będę nagrywał, bo w zasadzie rano wstaję po śniadaniu, odjeżdżam i na wieczór znowu tu wracam. Potem będzie kawałek poniedziałku. Jeszcze w sumie nie wiem ile czasu, no ale tak mi jakoś wychodzi, że mam sporo spraw do załatwienia gdzieś tam w drodze, po drodze, w okolicy, więc nie wiem ile tak naprawdę uda mi się na tym siedlisku dzisiaj, jutro, pojutrze posiedzieć, no ale coś tam na pewno się zrobi. Coś nagram, coś podopowiadam i jakoś to będzie. Ci, którzy oglądali ostatnie 2 odcinki, wiedzą, że na przykład bałem się o pomidory i spryskałem je chemią i jak widać chyba ta chemia poleciała za późno, bo niestety w ciągu tam około tygodnia do opryskania tyle minęło i jak widać pomidory zaczęły jednak chorować. Te bawole serce, wszystko zielone, nawet nie zdążyło się złapać cokolwiek, żeby dojrzało. O, ten zaczął dojrzewać, ale co z tego jak jest choroba. No i cóż, chyba pomidorka bawole serce w tym roku nie zjem żadnego. Całe szczęście, że jakoś te koktajlowe mniejsze się trzymają, więc dzisiaj pewnie też pozrywam co się dojrzało. No i jeżeli rosa troszeczkę spadnie, bo gdzieniegdzie widzę, że na listkach jeszcze mokre jest. No i co, choroba? Pewnie tak. Trzeba będzie to wtedy prysnąć. Ciągle czekam na te pomidory paprykowe, bo bardzo jestem ciekawy ich smaku. No ale czemu to pokazuję? Bo jednak nauczka taka, sadzę pomidory po raz drugi bądź trzeci, no i ciągle mam problemy z tymi chorobami. No i morał taki, że w następnym roku nie będzie pomidorów w ogródku, a wszystkie będą tam. Te pomidorki, w zasadzie te same odmiany, te same gatunki, ale mają dużo światła, bo w zasadzie cały dzień dookoła nic ich tu nie cieniuje i mogą w słoneczne dni w słońcu się smażyć. Mają też przewiew, dookoła tak naprawdę jest przestronnie, no i te nie mają żadnych oznak choroby, a praktycznie wsadzone w tym samym czasie, opiekowałem się nimi tak samo. No i cóż, tutaj ładne, fajne pomidorki, a te to już praktycznie już na drzewo będzie wchodził. Dla przykładu, tutaj również był bawole serce, no i na nim żadnych zmian chorobowych nie widać, a jeden już nawet ładnie się koloruje. Także niby odległość niedaleka między tym a tam ogródkiem, nie wiem, 50-60 metrów prostej linii być może, a różnica ogromna, czyli jednak przewiew i słońce robią robotę. W ostatnim odcinku widzieliście też fragment zbelowania siana, no i jak widać siana, co ja gadam, słomy oczywiście. No i częściowo ta słoma trafiła do stodoły, mówię częściowo, bo nie tylko z mojego pola, ale i po prostu po sąsiedzku z pól sąsiada. No sąsiad ma dużo tych zwierząt, dużo też ziemi, więc tak naprawdę mi ta stodoła w tej chwili nie jest do niczego potrzebna i on z niej korzysta. Bel, nawet mi się nie chce liczyć ile jest finalnie, no moich jak dobrze pamiętam było 11, to znaczy z mojego kawałka, a reszta to po prostu z okolicy. No i zawsze to pod dachem, w takim zadbanym miejscu będzie sobie leżało i nie mokło. Jedna rzecz, którą w sumie zapomniałem też sąsiadowi powiedzieć, a jeździł tędy, no to tu, że w tym gąszczu mam ziemniaki, gdzie jak też pamiętacie być może zaatakowała je stonka, więc w sumie nie dbałem już potem o nie. I tak rosły to sobie rosły razem z chwastami. O, tu jakiś krzaczek widać. No i niestety troszeczkę zostały rozjeżdżone, więc z ciekawości chyba wezmę teraz szpadel i to co rozjeżdżone spróbuję wykopać. Zobaczymy co urosło. Niby tyle deszczu spadło dzisiaj. Kilka ładnych godzin i w nocy nad ranem i w zasadzie do południa. A tu ziemia 5 cm pod spodem sucha. Co do ziemniaczków, pierwszy rządek to były ziemniaki
fioletowe. No, za duże nie są. Zobaczymy, jak będzie dalej. To pierwszy krzaczek. No tak, fioletowe całkowicie bez szału. Drobnica i niewiele. Żółte, no tak jakby troszeczkę lepsze. Pierwszy krzaczek. Jeszcze pewnie gdzieś tam pod spodem coś jest. Dokładnie. No, też szału nie ma, ale patrzymy dalej. Ładnie się zapowiadało, ale żółte też bez szału. Lecimy dalej. Tu ostatni rządek, czerwone. I wychodzi na to, że czerwone najgrubsze. Chociaż te czerwone najmniej smaczne. Nie pamiętam odmian, jak się nazywają. Ta chyba czerwona to Ricardo, coś takiego. No, tej żółtej i fioletowej to kompletnie nie wiem. No, szału nie ma i co? Wychodzi na to, że jak się nie zadba i nie opryska od stonki, no to podobnie jak z pomidorami, o, jeszcze jeden dziś mi tu umknął, niewiele będzie. No, ziemniaczki ładne, ale pojedyncze tylko, a reszta to raczej drobnica. No nic, pół wiadereczka jest, to dla siebie na kilka dni starczy. I cóż, chyba tyle na razie takiego bajdurzenia, opowiadania. Trzeba iść ogarniać jakiś remont, bo na dworze to dzisiaj za dużo nie podziałam. Jest już odkurzacz warsztatowy, więc trzeba wszystko teraz odpylić, a przede wszystkim te dziury, które będę chciał zakleić. Najpierw odkurzaczem, potem troszeczkę to przemyć, może po prostu sklapać pędzlem z wodą, tak żeby tego pyłu nie zostało za dużo. No i pewnie następnym razem, tak jak już kiedyś mówiłem, piana, a na wierzch będzie po prostu tynk. Tak, żeby po prostu najpierw piana chwyciła i troszeczkę usztywniła te rury, no a potem finalnie ścianę zarobię tynkiem. Także odkurzanie tu i w piwnicy. Jak jestem przy otworach, to przy okazji trzeba w końcu też obsadzić te rury wentylacyjne. No, odpyliłem również odkurzaczem. W tej chwili jeszcze cały ten drobiazg, cały kurz na mokro i akurat ta rura, ona jest FI 125, bo tu chcę, żeby była grubsza. Wchodzi mi niemal idealnie, więc tutaj praktycznie pianować nic nie będę musiał. Potem mapy sobie zrobię dookoła gładzią, ewentualnie z tamtej strony od razu tynkiem. Także tu jest super. Troszkę gorzej mi wyszło, jeżeli chodzi o wielkość otworu tu, bo tutaj w łazience będzie po prostu setka, czyli 10 cm. No a otwór jednak jest troszeczkę większy. No ale nic, tu chcę też mieć na pewno delikatny spadek w tamtą stronę. Taki naprawdę delikatny, że gdyby się jakaś wilgoć zbierała, czy coś w tym stylu, to żeby nie wracała na łazienkę, tylko jednak w tamtą stronę. Ok, zobaczymy, co teraz z tym dalej. Aha, jak jestem jeszcze w tym miejscu, czyli na tej ściance, to bardzo dziękuję za podpowiedź, jak ogarnąć te rury. No czasami bez Was byłoby ciężko wymyśleć pewne rzeczy, bo tak jak już pokazywałem, próbowałem tu kleić, no i nie trzymało się w ogóle. No i pomysł z siatką, kupię sobie po prostu kawałek siatki i wkleję to na siatkę i wtedy będzie na pewno solidniej. Nie miałem na to pomysłu, a pomysł przyszedł w jednej z odpowiedzi pod filmem, czyli Wasz komentarz. Dziękuję po prostu bardzo za takie sugestie, bo one mi naprawdę wiele pomagają. Kilkanaście minut się teraz pokręciłem, no i naprawdę fajny zachód słońca będzie się pewnie pomału robił. Ja musiałem oczywiście chwilę odczekać, żeby tam w środku to, co wymywałem, dobrze mi wyschło. W międzyczasie cukinia, no takie dobre, ponad pół metra. Ostatnio jak tu byłem, była taka, no i w 3 dni czy 4 dopakowała, jak widać, konkret. Teraz pianka, rozmieszać cokolwiek tą piankę, no i idziemy wkleić te odpływy, bo tak naprawdę dzisiaj trzeba to zrobić, a następnym razem wziąć to i zatynkować. A dzisiaj tak delikatnie gdzieś tam w środku połapać, żeby to po prostu usztywnić. I tyle. Popróbujemy. Piankę, jaką kupiłem, to pianka niskoprężna. Niby w 15-20 minut osiąga maksymalną swoją objętość i niby się powiększa o około 50%. No minęło w tej chwili 10 minut.
No i jak widać, tu nie wypełniło mi w całości, chociaż nie, tu jest idealnie, bo przecież jeszcze jak pójdzie tynk, to będzie spoko. Gorzej z tą stroną, gdzie no dopychałem po prostu tym, co miałem pod ręką. Z garażu jeszcze jakieś kawałki karton gipsu, gdzieś tam cegłówki. No i tutaj trzeba będzie po prostu więcej tynku dołożyć. No i niestety zabrakło mi tej piany, bo z tej strony poszło jeszcze w miarę, ale tu już w ogóle, no i z tyłu budynku też praktycznie w ogóle. Trochę ona gdzieś tam przebija, no ale cegłówki, które podokładałem po bokach, nawet nie są oblepione. Także muszę się zastanowić, to znaczy tak, pianę muszę na pewno jeszcze jedną kupić, bo nie obsadziłem kanałów wentylacyjnych, ale tu czy będę dalej pianował, czy jednak to zapychał jakimś tynkiem, no to chyba zostanie tak jak jest i po prostu tynk. Nie ma co na siłę tej piany tu pchać, a szczególnie od zewnątrz, gdzie ta wilgoć może przecież tam się prędzej dostawać z tej strony. Także kolejną piankę na pewno sobie dokupię, ale już może normalną, a nie niskoprężną. Bo tak, tu jest przestrzeń, tu jest przestrzeń, tu jest przestrzeń do uzupełnienia, więc na pewno trochę tej pianki mi jeszcze pójdzie. A na dzisiaj już chyba nic więcej za bardzo tu nie podłubię, no bo tak naprawdę zrobiła się 19:50, prawie 20, więc cóż, pół godziny i będzie się robiło szaro, więc może wykorzystam jeszcze te pół godzinki gdzieś tam na jakiś delikatny spacer. Nawet tak na chwilę, bo jutro nie wiem jak to do końca będzie. Na noc, tak jak mówiłem, na pewno zostanę, ale czy będę odjeżdżał rano, czy przed południem, czy jeszcze jakoś inaczej, to tak naprawdę okaże się jutro. W sumie to może wejdę jeszcze na chwilę do ogródka i coś tam zawsze te pół godzinki podłubię, a dopiero potem jakaś kolacja i odpoczynek. No bo po całym tygodniu odpocząć też oczywiście trzeba. I praktycznie w ciągu niecałej godziny zrobiła się noc. W zasadzie to przeszliśmy się kawałeczek z wariaczkiem. Pies, a ty co, do Chin chcesz się przekopać? Czy okopy kopiesz, co? Co tam jest, piesku? Ileś ty tam wykopał już? Potem był szybki zachód słońca, na który w sumie nie zdążyłem. No i teraz szybka kolacja, ogarnąć się, umyć, no i w zasadzie odpoczywać. Leżaczek, a w zasadzie hamaczek już jest, więc tak z pół godzinki sobie poleżę, pooddycham trochę tym w końcu chłodniejszym i czystszym powietrzem. Pewnie lampkę to zaraz wyłączę, żeby żadne ćmy i komary nie leciały, ale ogólnie bardzo fajny gadżet, więc chyba naprawdę niedługo znowu będzie jakiś konkurs i tymi fajnymi gadżetami się podzielę. A stopni? No tylko 16, więc noc w końcu będzie chłodniejsza. Także cóż, może jeszcze na samo zakończenie dzisiejszego dnia jakaś fota, jakiś gwiazdek, jakiś nocy jak wyjdzie i widzimy się rano. To zrobiła się niedziela. Ja tak przed śniadaniem się chwilę kręcę, no i przyszedłem jeszcze do tego ogródka, bo tak wczoraj patrzyłem na tą paprykę. Niby nie jest duża, ale kusi mnie, żeby już ją zerwać i pokosztować. Czerwona jest, więc zobaczymy. W międzyczasie też już ogarnąłem cukinię, bo nie będę jej zostawiał nawet na dzień dłużej, bo przecież i ta już jest spora, więc trzeba ją po prostu zabierać, odcinać i zużywać. To na krążki, to na jakieś leczo. Nie ma co przerastać, tak jak ta wczorajsza półmetrowa. A co dzisiaj? No tak jak już mówiłem, dzisiaj taki dzień nie wiadomo jaki, trochę będzie znowu mieszany, więc ja pójdę sobie jeszcze na chwilę nakarmić rybki, a potem nie wiem czy będzie jakieś nagrywanie, zobaczymy, bo przez kilka godzin mnie nie będzie, a potem powrót, ale raczej nie samemu. Najczęściej jest tak, że jak jestem z kimś na siedlisku, to nagrywam mniej albo i wcale. Tak też było tym razem, ale był grill opalany wiórkami z drzewek owocowych, a na nim soczyste burgery z wołowiny. Potem wieczorem samopiekące się kiełbaski z ogniska, takie zrumienione z lekko przypieczoną skórką, a na końcu wykopane dzień wcześniej ziemniaki z popiołu, po prostu z solą. I na takim w sumie apetycznym lenistwie niedziela po prostu zleciała. I zapowiedziane kolejne szarpnięcie, czyli kolejny dzień, a w zasadzie to kolejne popołudnie, bo godzina 15:30. Ja już po obiedzie. Wariaćko
też po obiedzie. A dlaczego tyle się zeszło, że 15:30? No było kilka spraw do załatwienia, w tym przede wszystkim rębak. Jak pamiętacie, był on tutaj trochę na siedlisku, no ale nie chciał odpalać. Poszedł więc na gwarancję. Z gwarancji wrócił raz, nie odpalił. To znaczy popracował raz czy dwa razy, zapalił i potem przestał palić. Pojechał na gwarancję drugi raz do serwisu. Po powrocie z serwisu już przy odbiorze w sklepie się nie uruchamiał. Teraz znowu trzeci raz, no i ta sama historia, czyli wraca rębak z serwisu, a się nie uruchamia. Dlatego koniec już tego zamieszania, nie będzie ten rębak naprawiony. W tej chwili jest po prostu już prośba do sklepu o zwrot pieniędzy. Mam nadzieję, że uda się odzyskać te pieniążki, no i kupić jakiś inny rębak, który od czasu do czasu będę mógł na siedlisko przewieźć. Mariaćko najedzony, to i teraz troszeczkę chce się bawić. Także ja chwilę się z nim tutaj pobawię, no a potem lecę dzisiaj do budynku, bo jest piana i kilka innych rzeczy, które chcę dzisiaj ogarnąć. Kupiłem kolejną puszkę piany, bo jednak mam do uzupełnienia tu i tu, więc zrobię to teraz na początku, a potem będę leciał z kolejną robotą. I tak się jeszcze zastanawiam, chyba troszeczkę zmienię to podłączenie i póki tego jeszcze nie zatynkowałem, to jednak dam u góry, gdzieś koło tego wentylatora, też dodatkową puszkę z prądem. Nie zaszkodzi, a kto wie, czy się w przyszłości nie przyda. Tak to w tej chwili wygląda, czyli zapianowane. Nawet tej piany jakoś nie mam nigdy, kurczę, wyczucia jeszcze, praktyki na to i za dużo mi się zawsze psiknie. Czy tu, no nic, będę musiał po prostu to nożykiem wycinać. Tu gdzie piana dokładałem też kawałki jakichś takich cegieł albo po prostu kawałki karton gipsu, żeby tej piany poszło mniej. No i poszedł mi znowu cały zbiorniczek. Następnie wykułem, jak widać, miejsce na puszkę, no i przewody. Lampka miała być z boku, ale finalnie będzie nad lustrem, a tu będzie po prostu kabel puszczony z włącznikiem w tym miejscu. Teraz wziąłem to, zagruntowałem. Grunt musi sobie troszeczkę dosnąć, jak widać mokro, więc pewnie z pół godzinki co najmniej, albo i z godzinkę, żeby to dobrze związało, chociaż to pustak to szybko dosyć wypija. I teraz plan jest taki, żeby podocinać sobie w czasie, jak wysycha grunt, kabelki, obsadzić potem puszkę, no i może wziąłbym się też pomału za to, żeby to też zatynkować. Kupiłem fragmenty siatki, no i mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, ale w pierwszej kolejności docinka kabli. Jak zwykle zeszło się dłużej niż myślałem, ale ogarnięte. Przewody i ten kanał wentylacyjny obsadzone. Tutaj w razie czego podłączenie, gdybym się zdecydował mieć wentylator, wyciąg elektryczny, kabel, gdzie będzie nad lustrem lampka, na razie dłuższy, bo jeszcze zobaczymy, czy lustro będzie dotąd, czy dotąd, jak pierwotnie myślałem. To już na końcu sobie takie szczegóły dopracuję. No tutaj, gdzie była woda i ta przestrzeń, zarobiłem wszystko. No tą siatkę, którą położyłem tutaj, naprawdę fajnie się kładzie. No i w sumie pierwszy raz to robiłem i naprawdę jest to fajna robota. Tak to się kruszyło, a teraz jak poszła siatka, trwałe i myślę, że będzie dobrze. Zalepiłem też za tymi wszystkimi rurami i z wodą i odpływowymi. No tutaj to była nawet robota nożykiem, żeby to wszędzie dookoła ładnie obrobić, czyli tak jak rozsmarowuje się masło, tak tutaj szedł tynk, po to, żeby to było w miarę gładko, no a tam szpachelki z tyłu nie dało się włożyć. Teraz to wszystko sobie, jak widać, przemyłem, no i chyba na ten moment tak tu zostanie. Można zatem lecieć z drugiej strony budynku. Ach, dałem ciała, jak to się mówi. Nie ogarnąłem tematu, bo tu, gdzie te rury odpływowe, chciałem zrobić zaprawę z cementu i piasku. Myślałem, że mam cement. Ja idę do garażu, a cement zbrylony, więc dzisiaj no nie ma szans, żebym tej dziury załatał. Nie będę przecież jechał tyle kilometrów po worek cementu. Zresztą widać, że już słoneczko pomału sobie zachodzi, więc zanim bym wrócił, to by była noc. No trudno, nie zakleję tego dzisiaj. I cóż, no trzeba będzie myśleć nad jakąś inną robotą, bo plan był taki, żeby to zakleić dzisiaj, a następnym razem już zasypać. No ale trudno, nie ma cementu, nie ma jak tego skończyć. Także myślę, że do wieczora jeszcze jakieś pół godzinki zostało, patrząc na słońce.
zachód będzie niedługo, więc trzeba się jednak zastanowić może nad jakąś robotą na dworze. Zawsze to takie pół godzinki gdzieś tam w plenerze, a nie w budynku, też będzie inaczej. Także co, do ogródka chyba nie ma sensu iść. Tu ostatnio wykosiłem trawę, ale nie kosiłem trawy przed budynkiem, więc chyba wezmę w sumie kosiarkę i cokolwiek tu przelecę. Nawet mam przedłużacz rozciągnięty, bo w sobie wcześniej z wiertarki korzystałem. Także co, wariaćku, kosimy chyba, nie? Tutaj chwasty, to akurat byśmy to wyrównali na te pół godzinki przed zachodem. Minęła 20 i w zasadzie w ciągu tam kilku minut słońce sobie zaszło za las. Dzisiaj niebo bezchmurne, więc pewnie znowu będzie sporo gwiazdek. No ale ja na noc nie będę zostawał. Ogarnąłem skoszenie ile się dało. Tu koło domu, gdzie były takie przerośnięte chwasty, no chciałem to wyrównać. No i tam koło komórki, koło obory, gdzie było też sporo takiego już dużego zielska i trochę kwiatów, różne kończyny i trawy. No ale już kosiarka ledwo sobie z tym radziła, więc dobrze, że to zrobiłem. No i cóż, tak to zostawię. Nie zbieram już teraz na jesieni mówię. No na wiosnę tylko zbieram tą trawę, bo ona rośnie bardzo szybko. Teraz ją tak po prostu zostawiam. No i nic, no trzeba chować sprzęt. No i pomału myśleć o jakiejś kolacji. I zobaczymy co dalej, ale już chyba długo tu dzisiaj nie zabawię. A na zakończenie odcinka merdający wariaćko i kawałek księżyca. Także dzięki za obejrzenie i do następnego razu.